Cześć kochani, dzień dobry, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Dziś pomówimy o tym, jak nasz organizm, nasze jelito, czyli nasz układ odpornościowy e, jest niszczony przez po prostu substancje różnego rodzaju chemiczne. Oczywiście z góry od razu Was proszę, żebyście nie zapomnieli ewentualnie subskrypcje, lajkowania, wpisy, czyli wasze przemyślenia. Proszę was też o dzielenie się ze swoimi bliskimi czy znajomymi linkami do tej audycji i tak dalej. Kochani, a więc jesteśmy jako istoty ludzkie naprawdę cudownie stworzeni. To ja od wielu lat staram się poznawać jako nieprofesjonalista zupełnie to nasze ciało, łącznie z psychiką, z tym, co dodatkowo to nasze ciało nosi, wozi, czyli tego naszego ducha, duszę, jak zwał, tak zwał, to wszystko jest przecudowne. I teraz słuchajcie, dzisiaj pomówimy troszeczkę o układzie odpornościowym, o jelicie i tak dalej, dlatego że jelito to jest praktycznie ponad 80% mocy układu odpornościowego. Tam się wytwarzają między innymi limfocyty typu B, typu T, czyli komórki odpornościowe. Wytwarzają się komórki natural killers, czyli urodzeni zabójcy. Już poza jelitem powstają tak zwane makrofagi, czyli wielkie żarłoki, akurat pochodzące od komórek szpiku kostnego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest niesamowite po prostu. I one odpowiadają za to, jak organizm zareaguje w okresie na przykład infekcji, w okresie choroby. Nawet czasami nie zdajemy z tego sprawy, że toczy się w nas ciągła wojna, z której sprawy sobie nie zdajemy kompletnie. A więc złapaliśmy infekcję, nie jest jeszcze jakaś może silna, nawet nie czujemy żadnego katarku, żadnych bólów gardła czy coś takiego, a wewnątrz nas toczy się już bezlitosna wojna. Wszystkie nasze ciała odpornościowe przystępują do ataku na wroga, na to wszystko, co może nas zaatakować, bakterie, wirusy, i usiłuje to zniszczyć. Sęk w tym, żeby ta armia nasza wewnętrzna była silna, wyekwipowana, wyposażona, przećwiczona i tak dalej, i tak dalej. A więc to mają być jednostki typu Grom, Formosa, Nil, Agat i tak dalej. Najlepsze z najlepszych, najlepsze dywizje pancerne, najlepsze lotnictwo, a nie powiedzmy jakieś pospolite ruszenie. Młodzi chłopcy, którzy jeszcze nie powąchali prochu, z których żaden nie jest w stanie zrobić 5 pompek, bez kamaszy, z pustym kałaszem ewentualnie, kiedy on jeszcze, ten chłopak, nawet nie nauczył się strzelać, nawet nie ma o czym mówić. A więc musimy być wyposażeni. I teraz, kiedy się rodzimy, już jesteśmy wyposażeni. Oczywiście to też na ten temat można dyskutować, bo jeżeli dzisiaj na starcie podaje się niemowlęciu, ledwie oseskowi urodzonemu, szczepionkę, jestem zdecydowanym przeciwnikiem szczepionek podawanych w pierwszej dobie życia, kiedy układ odpornościowy jeszcze nie jest ukształtowany, bo jelito nie jest jeszcze ukształtowane, a podaje mu się szczepionkę, żeby ten układ odpornościowy zwalczył ewentualnie jakieś patogeny. No to jest chore w ogóle. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest to chore. Dziwię się lekarzom, zwłaszcza pediatrom, którzy mają inne myślenie, którzy uważają, że dzieci te oseski należy szczepić, bo jelito dojrzewa w przeciągu około 6 miesięcy, tak prawdę mówiąc. Ewentualnie później można byłoby podać, a nie w pierwszej dobie życia. To tak jakby, wiecie, takiego malucha wywalić na matę z jakimś takim 10-latkiem i kazać mu walczyć ewentualnie. Więc to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nie rozwijam tego tematu, bo to jest temat naprawdę bardzo poważny, temat rzeka. Nie rozumiem, jeszcze raz powtarzam, jak można szczepić dziecko w pierwszej dobie życia, kiedy jeszcze jego jelito nie jest ukształtowany, jego układ odpornościowy jeszcze nie działa jak potrzeba. I koniec, kropka. I teraz w związku z tym trzeba zrozumieć jedną rzecz. Co się dzieje z tym naszym jelitem jako podstawą układu odpornościowego w ciągu naszego życia? Czy go wzmacniamy, czy go osłabiamy?
Jeżeli wzmacniamy, to czym? Jeżeli go osłabiamy, to też czym? Niebagatelną rolę tutaj oczywiście, znaczy zasadniczą rolę odgrywa nasz sposób odżywiania się. Wielokrotnie mówię w moich audycjach, że dzisiaj mamy no, stan fatalny, bo mamy produkty do jedzenia, a nie żywność, nie posiłki, nie pokarm, tylko właśnie produkty do jedzenia, które mają stać na półkach sklepowych i czekać, aż je kupimy. Ale żeby te produkty stały na półkach sklepowych i nie zjełczały, nie spleśniały, nie zepsuły się generalnie, to muszą zawierać masę chemicznych konserwantów. Nie ma nawet o czym mówić. Oczywiście chemicznych, nie na jakichś naturalnych konserwantów, bo trzeba pamiętać o tym, że nie ma jakiegokolwiek produktu na ziemi pokarmowego, który nie ma własnych konserwantów. Jeżeli spada na przykład z krzaczka jagódka, czarna jagoda, malina, wiśnia, jabłko i tak dalej, to ono nie zgnieje natychmiast, tylko po pewnym czasie. Dlaczego? Bo ma własne systemy obronne w postaci substancji tak chemicznych, ale roślinnych, bo wszystko jest chemią, tak prawdę mówiąc. Nasze ciało to też jest przecież chemia. A więc mają własne na przykład antyoksydanty, które zapobiegają przyspieszonemu utlenianiu, mają własne konserwanty, na przykład kwas benzoesowy. Kwas benzoesowy, na przykład czarny bez zawiera, pozyskiwano kwas benzoesowy na przykład z czarnego bzu, z jego jagód dojrzałych. Produkowano z niego z kolei benzoesan sodu i w wielu suplementach diety najwyższej światowej jakości są tego typu konserwanty. Jeżeli czytacie na przykład, załóżmy, sorbinian sodu, czy benzoesan sodu, czy kwas benzoesowy, to trzeba rozumieć, że są różne załóżmy benzoesany sodu, dla przykładu, czy sorbinian potasu i tak dalej, bo może to pochodzić albo ze źródła naturalnego, z jarzębiny, z czarnego bzu i tak dalej, albo może to pochodzić po prostu ze źródeł typowo chemicznych, a więc na przykład benzoesan sodu pozyskuje się w drodze syntez chemicznych z toluenu i we wszystkich sałatkach, w musztardach, w ketchupach, sałatkach śledziowych, sałatkach warzywnych i tak dalej, jest po prostu benzoesan sodu, ten chemiczny, syntetyczny i sprawa załatwiona. I on na nas oddziałuje. A więc, żebyśmy się dobrze rozumieli, zresztą na ten temat już robiłem audycję, chyba jak to jest to z tą suplementacją, czego się naprawdę powinniśmy obawiać w suplementach diety i tak dalej. A więc żaden produkt na świecie, który spożywamy, nie jest wolny od konserwantów, ale nie są problemem suplementy na przykład bardzo wysokiej jakości, naturalne, wieloskładnikowe, niesyntetyczne, a jest problemem, a są problemem produkty do jedzenia nasycone. Czym nasycone? No co zawierają? Zawierają barwniki, polepszacze, spulchniacze, właśnie konserwanty, zawierają glifosat, zawierają mikronanoplastik, radionuklidy i tak dalej, metale ciężkie. I to jest dopiero problem. I teraz wielokrotnie też mówię, że żyjemy w świecie, w którym mamy dwa podstawowe syndromy. Syndrom nadmiarów tego, co przed chwileczką powiedziałem, i syndrom niedoborów. Brakuje w tych produktach do jedzenia białka, brakuje błonnika, brakuje bakterii czy składników, którymi się będą odżywiać bakterie prebiotyczne, brakuje witamin, minerałów, bioflawonoidów, czyli całej gamy polifenoli i tak dalej, kwasów tłuszczowych omega-3, czyli tego, co potrzebują nasze komórki. A żeby komórka prawidłowo funkcjonowała, to musi być zaopatrywana dzień w dzień w 90 składników odżywczych i tak zwanych niezbędnych składników nieodżywczych. To są między innymi właśnie wymienione przeze mnie polifenole. Plus woda, plus tlen. 90 składników. Włącznie z solami mineralnymi i witaminami. To nie oznacza, że mamy to wszystko mieć na jednym talerzu, bo w kilku produktach, które mamy na talerzu, marchewka, pietruszka, pomidorek i tak dalej, to wszystko prawie może być. I tym mamy się odżywiać. Tym mamy również wpływać na stan naszego jelita, jako głównego naszego obrońcy. Jelito oprócz tego
to jest tak zwany drugi mózg. Oczywiście znajdują się bardzo mądrzy lekarze inaczej. Niedługo nagram audycję na ten temat. Taki wywiad z pewnym bardzo przemądrzałym lekarzem, który w tej dziedzinie nie ma żadnego po prostu pojęcia, a który toczył między innymi wojny przed sądami z panem Jerzym Ziębą. Ten lekarz akurat wypłynął na fali covidowej i tak dalej w 2020-2021 roku, ale to mniejsza z tym, to przekonacie się później, jakie mają myślenie niektórzy ci medycy, którzy uważają, że oni wiedzą wszystko najlepiej i tak dalej, i tak dalej. W odróżnieniu od tych lekarzy, którzy naprawdę posiadają niesamowitą wiedzę i mają po prostu serce, i pracują po prostu etycznie przy okazji. Ale to mniejsza z tym. A więc teraz jest sprawa taka, jelito. Jelito to jest tak zwany też drugi brzuszny mózg. To istnienie tego brzusznego mózgu zostało już dawno odkryte przez amerykańskiego gastroneurologa, doktora Michaela Gersona. Zostało później potwierdzone przez dodatkowe badania innych naukowców, którzy faktycznie udowodnili, że faktycznie w jelicie kwateruje około 100 do 500 milionów neuronów i ponad 80% sygnału wędruje z tego brzusznego mózgu do mózgu w głowie, a niecałe 20 wędruje z mózgu w głowie do jelita. A więc o czymś to świadczy. I teraz zwróćcie uwagę, kochani, na następną sprawę. Z czym dzisiaj mamy do czynienia? Mamy masę chorób neurodegeneracyjnych. Na czele tej listy to jest Alzheimer, czyli choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, ale to nie są jeszcze jedyne, ale jest SM, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, czyli SLA, chociażby i tak dalej, pląsawica Huntingtona i wiele innych. Można byłoby wymienić co najmniej kilkanaście tego typu chorób. Ale mamy też epidemię w Polsce, zwłaszcza depresji, zwłaszcza wśród dzieci, wśród młodzieży. To jest coś strasznego. To jest nieprawdopodobne. Wiecie, co się w związku z tym, w jaki sposób usiłuje się, powiedzmy, załatwić problem? No trzeba byłoby więcej psychiatrów, psychologów i tak dalej, i tak dalej. Bzdura nad bzdurami. Trzeba się zająć jedzeniem. Przede wszystkim jedzeniem, bo to jedzenie, te produkty do jedzenia, które w siebie wprowadzamy, niszczą nasze jelita, czy też jelito, bo różnie się mówi jelita, bo jest jelito cienkie, jelito grube i tak dalej. Kręte, czcze, nieważne, lub się traktuje jako jedno jelito. Ten praktycznie 9-metrowy przewód i tak dalej. A więc cała ta chemia, którą mamy wszędzie, niszczy nasze jelito. Dochodzi do zespołu nadwrażliwego jelita, dochodzi do problemów z układem kostno-stawowym, reumatoidalne zapalenie stawów, czyli te wszystkie choroby kręgu stawowego, które biorą swój początek z niedomagań jelita. I na początku, jeżeli masz już problemy, macie, kochani, problemy na przykład ze stawami, kolana, biodra i kręgosłup, dłonie sztywne, sztywniejące zapalenie stawu, choroba kręgosłupa, Bechterewa i tak dalej, to okazuje się, że najpierw powstają problemy w jelicie. Tego nie czujemy. Skutki odbijają się między innymi na naszych stawach. I jeżeli masz problemy ze stawami, to znaczy, że najpierw miałeś problemy z jelitem i masz je oczywiste i one narastają, ale mało komu do głowy przyjdzie, również profesjonalistom, że przyczyna tkwi w jelicie. No i jest leczenie stawów, zamiast zająć się po prostu jelitem. No pomieszanie z poplątaniem, tak? I dziwne to jest, że ja mówię to jako nie lekarz kompletnie, bo nie jestem przecież lekarzem, ja nie leczę ludzi. Ja co najwyżej mogę podpowiedzieć, jak wspomagać swój organizm i czym wspomagać, bo od wielu lat to robię, pomagam ludziom.
Praktykuję to na sobie, na moich bliskich, na wielu innych ludziach, którzy podchodzili z naprawdę z nieciekawych przypadłości w sposób naturalny, oczyszczając organizm, dożywiając go i tak dalej. I teraz, kochani, w jaki sposób sobie przeszkadzamy? Oczywiście wstępnie naświetliłem Wam sprawę, ale teraz powiemy o jeszcze jednych bardzo ważnych rzeczach, dlatego że to, co jemy, to my sobie nie zdajemy sprawy, że no, jem produkty do jedzenia, chociażby te żywnościowe. Wiemy już mniej więcej, co one zawierają, ale problem jest taki, skąd się bierze to zło w tych produktach do jedzenia. Więc w tej chwili ja już udostępniam ekran i sobie troszeczkę przedstawimy bardzo ciekawych treści. Mam tutaj artykuł z Nature Microbiology na temat wpływu tych czynników chemicznych na funkcjonowanie naszych jelit i na stan tak zwanych bakterii dobroczynnych. To jest oryginał, oczywiście, jak zawsze link do audycji będzie w opisie mojej audycji, link do tego, przepraszam, artykułu, więc nie będzie żadnego problemu. Oczywiście w oryginale jest to po angielsku, ale jeżeli skopiujecie nazwę w moim opisie, industrial i tak dalej, weźmiecie to w blog i wrzucicie to na Google i później się pojawi ten tytuł, to z boku będzie słówko tłumaczenie, klikajcie na tłumaczenie i wychodzi to wszystko po polsku i tak dalej. A więc my tutaj mamy, jeszcze raz powtarzam, po angielsku, przechodzimy na translację. Więc chemikalia przemysłowe rolnicze wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe na bakterie jelitowe człowieka in vitro. In vitro, czyli w szkle, czyli robiono badania po prostu w probówkach niejako, a nie in vivo w człowieku. Ale to nie jest istotne. W każdym razie posłuchajcie. Dodam jeszcze tylko tyle, że w organizmie każdego z nas kwateruje kilka kilogramów bakterii, różnych bakterii. Są bakterie gnilne, są bakterie tak zwane dobroczynne, są wirusy, są, kochani, grzyby i tak dalej, i tak dalej. Całe to towarzystwo wcale niekoniecznie musi być złem, grzyby czy coś w tym rodzaju. Wszystko musi być jednak pod kontrolą, bo jeżeli jest przerost grzybów, zwłaszcza Candida albicans, to już jest bardzo źle. Jeżeli będzie przerost bakterii gnilnych, to już będzie bardzo źle. A więc całe to towarzystwo musi być trzymane twardo za buźkę przez całą armię tak zwanych dobroczynnych bakterii, których zadaniem jest między innymi chronienie jelita, wyściółki jelit i tak dalej, oczyszczanie kosmków jelitowych, żeby te kosmki jelitowe mogły wchłaniać drobiny pokarmowe, strawione i tak dalej, i tak dalej. A więc w każdym razie chemikalia przemysłowe rolnicze wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe na bakterie jelitowe człowieka. I tutaj krótki wstęp, po prostu streszczenie. Chemikalia przemysłowe rolnicze, tak jak pestycydy, są często uważane za mające ograniczoną aktywność biologiczną. Są uważane za mające ograniczoną aktywność biologiczną. Istnieją jednak obawy, ja nie mam żadnych obaw, ja mam pewność, dotyczących szerokiego zakresu toksyczności wpływu na mikrobiotę jelitową człowieka. W niniejszym artykule przedstawiamy systematyczne badania przesiewowe in vitro, mające na celu ocenę wpływu 1076 zanieczyszczeń obejmujących różnorodne związki chemiczne i wskazane zastosowania na 22 powszechnie występujące bakterie jelitowe, a tych bakterii jest ponad 400 w naszym organizmie. Tu mamy mowa o 22. Nasze badanie ujawniło 588 interakcji hamujących z udziałem 168 substancji chemicznych, z których większość nie była wcześniej opisywana jako posiadające właściwości przeciwbakteryjne. Największy wpływ miały fungicydy, czyli grzybobójcze chemikalia i chemikalia przemysłowe,
a około 30% z nich wykazywało właściwości przeciwbakteryjne wobec naszych bakterii jelitowych. Wykazujemy, że skala naszego zbioru danych umożliwia zastosowanie uczenia maszynowego do przewidywania aktywności przeciwbakteryjnej pestycydów. Mechanistycznie rzecz biorąc, badania chemiczno-genetyczne z wykorzystaniem bibliotek mutantów transpozonowych, słuchajcie, pewne fragmenty są niestrawne dla każdego z nas i tak dalej, wskazały geny zaangażowane w konserwatywne szlaki refluksu, w tym locus i tak dalej. W każdym razie, słuchajcie, wielu z tych rzeczy nie musimy kompletnie rozumieć, o co tu chodzi. Chodzi o to, żeby wyłowić po prostu wnioski podstawowe. Stwierdziliśmy, że mutacje powodujące utratę funkcji w genach kodujących enzymy metaboliczne zostały wyselekcjonowane pod względem ekspozycji na zanieczyszczenie i tak dalej. W każdym razie, posłuchajcie, zrobiono bardzo dokładne badania. Ja nie będę oczywiście czytał tego całego artykułu, bo jest bardzo skomplikowany i często dla laika, takiego jak ja, ewentualnie wy, kompletnie niezrozumiały, ale skupimy się na głównych jakichś tezach. Będę wybierał pewne fragmenty. Syntetyczne substancje chemiczne stały się niezbędne dla rolnictwa i przemysłu. Ich powszechne stosowanie i trwałość w środowisku doprowadziły do poziomu zanieczyszczeń przekraczającego granice planetarne dla stabilnych i odpornych systemów Ziemi. Zanieczyszczenia pestycydami budzą szczególne obawy. Agencja do Spraw Żywności i Leków, amerykańska w USA, FDA, Food and Drug Administration oraz Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, EFSA. Zapamiętajcie, kochani, FDA i Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, EFSA. Tu już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Udokumentowały setki różnych pozostałości pestycydów w żywności, a także szersze zanieczyszczenie wody. No, na temat wody, kochani, ja piszę w swoich książkach, między innymi w cyklu, tu jest akurat drugi tom, Woda, fenomen życia, co zawiera woda, którą codziennie pijemy, i jest jeszcze pierwszy tom oczywiście, i tutaj ja piszę o potwornych zanieczyszczeniach wody. Chemikalia przemysłowe, tak jak substancje PER i polifluoroalkilowe, tak zwane PFAS-y, będę jeszcze mówił w kolejnych audycjach na temat PFAS-ów, PFF, AS i tak dalej, nieważne w tej chwili, które kompletnie często nie ulegają rozkładowi w naturze, plastyfikatory, powłoki powierzchniowe i barwniki, również rutynowo przedostają się do żywności i wody poprzez zanieczyszczenie środowiska, zastosowania rolnicze lub przetwórstwo przemysłowe. Zanieczyszczenie żywności wody zanieczyszczeniami chemicznymi potencjalnie naraża ludzki przewód pokarmowy poprzez pasaż i krążenie jelitowo-wątrobowe na tysiące związków ksenobiotycznych. Kochani, co to są tak zwane ksenobiotyki? Bo są eubiotyki i są ksenobiotyki. Eubiotyki są substancje naturalne, które wspomagają nasze jelito między innymi, które regulują homeostazę jelita i tak dalej. To są substancje kompatybilne z naszym ustrojem. W skrócie można by powiedzieć. Natomiast ksenobiotyki są to substancje sztucznie stworzone przez nas, ludzi, kompletnie niekompatybilne z ludzkim ustrojem, obce dla organizmu, w związku z tym organizm nie umie sobie z ksenobiotykami poradzić. To są praktycznie trucizny różnego rodzaju. A trucizny mają charakter kwasów, czyli powodują zakwaszenie organizmu, czyli kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, tak zwaną latentną, czyli bezobjawową. Bezobjawową w sensie medycznym, bo trudno znaleźć objawy, ale objawy generalnie są. Szacuje się, że ponad 95% Amerykanów i prawie cała populacja Holandii ma wykrywalne poziomy PFAS we krwi. W badaniach brytyjskich wszystkie przebadane próbki moczu wykazały wykrywalne poziomy pestycydów, takich jak
cypermetryna i permetryna, 96, więcej niż 96% próbek, dietylofosforan, 75% próbek i glifosat, 53% próbek. Podobnie niemieckie badania matek wykazało obecność setek substancji chemicznych pochodzących z dóbr konsumpcyjnych, kosmetyków i żywności w osoczu, osiągając stężenie do mikromolarnych. Badania te wskazują, że mikrobiota jelitowa, społeczność setek gatunków drobnoustrojów, które o nas dbają, jest prawdopodobnie narażona, no nie jest prawdopodobnie, tylko na 100%, jest to artykuł naukowy, więc wiecie, te określenia są prawdopodobnie, możliwe, może i tak dalej, i tak dalej. Więc jest prawdopodobnie narażona na działanie licznych substancji chemicznych. Jednak niewiele wiadomo na temat wpływu zanieczyszczeń chemicznych w rolnictwie i przemyśle na bakterie jelitowe. Chemikalia takie jak pestycydy są zwykle wprowadzane na rynek z wąską definicją organizmów docelowych, na przykład jako insektycydy, czyli środki owadobójcze, herbicydy, czyli środki roślinobójcze, chodzi o niszczenie chwastów, oraz lub fungicydy, czyli niszczące grzyby, grzybobójcze. Jednak wiele chemikaliów wykazało działania niezgodne z przeznaczeniem na organizmy, nie będące celem, w tym bakterie glebowe. Wykazano również, że niewielka liczba pestycydów i chemikaliów przemysłowych wpływa na mikrobiom jelitowy ludzi i zwierząt. Szerzej rzecz biorąc, wykazano również, że leki ukierunkowane na człowieka wpływają na wzrost i metabolizm bakterii jelitowych. Łącznie badania te wskazują, że wiele pestycydów i innych zanieczyszczeń chemicznych może wykazywać działania hamujące na bakterie jelitowe. Jednak oceny bezpieczeństwa tych chemikaliów obecnie nie uwzględniają mikrobiomu jelitowego człowieka. Nie są dokładne badania robione in vivo, czyli na ludziach, w żywych organizmach. Dokonuje się in vitro, czyli w szkle, czyli w laboratoriach inaczej. Ocena in vivo wpływu substancji chemicznych na bakterie jelitowe nie jest obecnie możliwa ze względu na brak systematycznych i ilościowych danych na temat narażenia na substancje chemiczne. Ponadto oddzielenie wpływu substancji chemicznych od innych czynników, takich jak dieta i leki, nie jest możliwe bez mechanistycznej wiedzy o bezpośrednich interakcjach chemikaliów z bakteriami. No i tutaj autorzy piszą, że przeprowadzili szerokie, zakrojone badanie in vitro oceniające działania przeciwbakteryjne zanieczyszczeń chemicznych, w tym pestycydów, metabolitów pestycydów i chemikaliów przemysłowych. Badanie ujawniło liczne interakcje hamujące wzrost, szczególnie z fungicydami i chemikaliami przemysłowymi. Ponadto wykorzystaliśmy badania chemiczno-genetyczne do identyfikacji mechanizmów wrażliwości bakterii na substancje chemiczne, które pokrywają się z opornością na antybiotyki. Nasze badanie poszerza bazę wiedzy na temat toksyczności ksenobiotyków u bakterii i demonstruje wykonalność komputerowego przewidywania z wykorzystaniem uczenia maszynowego na strukturach chemicznych. Czyli po prostu się robi pewne algorytmy, pewne badania i później można dzięki temu przewidywać, jakie skutki może to wprowadzenie nawet jakiejś nowej chemii może to po prostu powodować. I teraz tak, aby systematycznie ocenić wpływ zanieczyszczeń chemicznych, wykorzystaliśmy dużą bibliotekę 1076 związków, które prawdopodobnie przedostaną się do żywności wody. Nieprawdopodobnie, tylko przedostają się do żywności wody. Biblioteka zawiera 829 pestycydów, głównie herbicydy, insektycydy i fungicydy, a także związki skierowane przeciwko innym organizmom, w tym pająkom, nicieniom, bakteriom i gryzoniom. Zawiera również 119 znanych metabolitów pestycydów powstałych w wyniku biotransformacji i 75 związków pokrewnych pestycydom,
To są prekursory, produkty rozpadu, izomery chemiczne lub produkty formulacji. Ponadto biblioteka zawiera 48 chemikaliów przemysłowych, takich jak szeroko rozpowszechnione zanieczyszczenia, bisfenole i nitrozoaminy oraz 5 mykotoksyn znalezionych w żywności zanieczyszczonej pleśnią. Kilka związków jest uważanych za trwałe zanieczyszczenia organiczne, takie jak PFAS, mówiliśmy o tym wcześniej i jeszcze raz powtórzę, będę robił audycję na temat PFAS, zanieczyszczeń, które się nie rozkładają, które ciągle są obecne, chemicznych, i insektycydy dichloro-difenylo-trichloroetan, czyli DDT, znany również jako klofenotan i chlordekon. Dawno w latach 60. w Polsce były to stosowane jako azotoks, na przykład na stonkę. DDT, który został zabroniony do stosowania i który dzisiaj jest wszechobecny, między innymi w oceanie światowym, w mięsie ryb, w mięsie fok i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj, mimo wielu lat zabraniania. Ogółem biblioteka tych substancji, które przeznaczono do badania, obejmuje 291 z 352 klas pestycydów zawartych w kompendium pestycydów Brytyjskiej Rady do Spraw Produkcji Upraw oraz 87% związków zgłoszonych w badaniu zrzutów pestycydów z rzek do oceanów. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta biblioteka stanowi źródło systematycznych badań wpływu zanieczyszczeń chemicznych na układy biologiczne. I teraz okazuje się, że zanieczyszczenia chemiczne z różnych klas hamują wzrost bakterii jelitowych. I teraz słuchajcie, tutaj będą opisy bardzo skomplikowane, nie będę tego wszystkiego odczytywał, ale w każdym razie badano bardzo dokładne, przeprowadzono bardzo dokładne badania i okazało się, że jest po prostu fatalnie. Jest po prostu fatalnie. A więc słuchajcie, no są tutaj różne tabele, nie będziemy tego przecież absolutnie analizować. Jeszcze raz powtórzę, chodzi tutaj o pewne wnioski, wyciągnięcie. Okazało się, że większość związków wykazywała działania hamujące wokół kilku szczepów bakterii, co niby wskazuje na wąskie spektrum aktywności, ale 24 substancje chemiczne wykazały szeroką toksyczność, hamując ponad 1/3 testowanych gatunków bakterii. I tak dalej. I tu nie chodzi tylko wyłącznie o nas ludzi, ale o zwierzęta, które po prostu hodujemy i ewentualnie później zjadamy. W jakim stanie jest ich mięso na przykład. Około 150 interakcji chemiczno-bakteryjnych charakteryzowało się większym niż 90% wzrostem, znaczy redukcją wzrostu, ujawniając silną aktywność przeciwko bakteriom jelitowym dla 33 związków. I w każdym razie, czyli po prostu ta cała chemia, którą myśmy jako ludzie wymyślili, po to, żeby nam to ułatwiało sprawy, to ta cała chemia nas po prostu zabija. Teraz popatrzcie, powszechność podatności na leki terapeutyczne i zanieczyszczenia chemiczne. Niedocelowa, to jest specyficzny język ten naukowy, niedocelowa aktywność substancji chemicznych przeciwko bakteriom jelitowym została zgłoszona dla więcej niż 1000 leków i antybiotyków ukierunkowanych na ludzi. Niedocelowa, czyli wytwarza się leki, których celem jest, załóżmy, leczenie jakiejś tam choroby, działanie na jakiś patogen. I nie jest celem tego leku niszczenie naszych bakterii jelitowych. A więc, ale okazało się, że te jednak leki są bardzo aktywne. Ale jest to słowo, ale niedocelowo.
bo to myśmy nie myśleli o tym, że wyprodukujemy taki lek, który działa celowo na nasze bakterie. On działa, ale nie docelowo jedynie, ale działa, zabija, niszczy naszą mikrobiotę jelitową. I teraz podobnie jak w przypadku leków terapeutycznych zaobserwowaliśmy dodatnią korelację między liczbą związków wpływających na gatunek, a jego względną liczebnością w mikrobiomach ludzkich. Czyli im więcej leków, tym pogarsza się nasze zdrowie. Dodatnia korelacja. Coraz więcej związków, które wpływają na gatunek szczepów tych dobrych bakterii. A więc zatem substancje chemiczne o szerokim, jak i wąskim spektrum działania prawdopodobnie wpływają, bo jeszcze nie wiedzą ci naukowcy do końca jak, prawdopodobnie wpływają, nieprawdopodobnie tylko wpływają na skład mikrobiomu ze względu na ich wpływ na liczne tak zwane taksony. Dalej. Szczepy wrażliwe na wiele zanieczyszczeń chemicznych były również wrażliwe na wiele leków terapeutycznych. A więc leki mają nas ratować nam zdrowie, życie, a wyniszczają naszą florę jelitową. W związku z tym wyniszczają, kochani, nasze jelito. W związku z tym powodują różnego rodzaju właśnie między innymi depresję, zespół wrażliwego jelita, nieszczelnego jelita i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wrażliwość na zanieczyszczenia korelowała silnie z lekami ukierunkowanymi na ludzi. I to jest właśnie, słuchajcie, problem. A więc okazało się, że bakterie jelitowe wchodzą w interakcję z różnymi substancjami chemicznymi za pośrednictwem wspólnych i nieswoistych mechanizmów. To już mniejsza z tym. Jak widzicie, to jest bardzo bogaty artykuł i tak dalej. Teraz dalej. Substancje chemiczne zmieniają skład syntetycznych społeczności bakterii jelitowych. A więc jest problem. Przejdę troszeczkę dalej i zaraz będziemy to chyba kończyć do pewnych wniosków, bo to jest, jeszcze raz powtarzam, że artykuł jest bardzo skomplikowany. I co jeszcze? Tego tutaj jest bardzo dużo. Sekundka. No i dobrze, końcówka chyba. Nasze badanie ujawniło 588 interakcji hamujących między 168 substancjami chemicznymi, budzącymi obawy, a powszechnymi ludzkimi bakteriami jelitowymi. 588 interakcji. Kochani, wystarczą jedna, dwie interakcje i mamy problemy, a tu jest prawie 600. Między 168 substancjami, a łykamy ich tysiące. Większość z tych substancji chemicznych nie była wcześniej opisywana jako posiadająca właściwości antybakteryjne. Bo kto to badał? Bierze się, truje się chwasty, owady i tak dalej, grzyby, bez myślenia o tym, jak to będzie oddziaływać na ludzki organizm. Największy wpływ wykazały fungicydy, czyli substancje przeciwgrzybowe, i chemikalia przemysłowe, a około 30% z nich wykazywało działanie przeciwbakteryjne wobec jelit. Na przykład, chociaż fungicydy konazolowe hamują syntezę ergosterolu, szlak biochemiczny unikalny dla grzybów, hamowały one niektóre gatunki firmy CUTES, ważne elementy mikrobioty jelitowej człowieka. Zakres tych interakcji, sekundka, zidentyfikowanych w naszym badaniu wraz z ogromną różnorodnością genetyczną mikrobiomu jelitowego sugeruje,
że mikrobiom może zawierać znacznie więcej potencjalnych celów ksenobiotyków niż wcześniej sądzono. To znaczy, że te wszystkie środki chemiczne, które my pochłaniamy, czyli ksenobiotyki, mogą działać na znacznie więcej sposobów, dróg, możliwości, niż nam się po prostu wydaje. Oddziaływując bardzo szkodliwie na nasz mikrobiom, czyli na skład tej całej naszej dobroczynnej flory jelitowej. I teraz okazuje się, że również aktywność leków, antybiotyków między innymi i tak dalej, one bardzo źle oddziałują na naszą mikrobiotę jelitową. Aktywność przeciwbakteryjna wielu ksenobiotyków nie jest obecnie uwzględniana w ocenach ich potencjalnych negatywnych skutków, a badania toksyczności są zazwyczaj przeprowadzone w sposób, który jest niezgodny z uchwyceniem wpływu na mikrobiotę jelitową. I koniec, kropka. Teraz dalej. Ogromna liczba stosowanych chemikaliów i szybkie tempo, w jakim nowe cząsteczki są wprowadzane na rynek, utrudniają wdrożenie znaczącej oceny eksperymentalnej dla wszystkich związków. A więc, kochani, wprowadza się nowe środki, nowe substancje, nikt ich nie bada, bo jeżeli jedną zbadano i kazano wycofać, to tą substancję zmodyfikowano, znowu się wprowadza i koniec, kropka. Tyle tych substancji jest, że nie sposób to wszystkiego zbadać. I to jest, kochani, jest to po prostu problem nasz, ludzki. No i co jeszcze można tutaj po prostu, kochani, powiedzieć? W zasadzie to będzie wszystko. Momencik, tylko już do końca przeskroluję ten artykuł, może coś ciekawego jeszcze tutaj podam. I tu chodzi o to, żebyście mieli też świadomość, że badania istnieją. Badania po prostu, których celem jest sprawdzenie, jak te wszystkie chemiczne świństwa, tak prawdę mówiąc, oddziałują na nasze organizmy. A więc to jest coś potwornego. No i tutaj doszliśmy jednak do końca. Zatrzymujesz udostępnienie, sprawa załatwiona. Co tu jeszcze można po prostu mówić? Stara zasada. Wszystko to, co wymyślamy, bardzo nam ułatwia życie. Ach, jak bardzo. Tylko czy to, co wymyślamy, je ulepsza? Czy je ulepsza? A więc chcemy szybko zebrać zboża, rzepak, grykę. Robimy desykację, czyli Roundup zawierający glifosat. Stosujemy desykację, czyli podsuszanie na pniu, bo kiedyś zboża zbierane były rzęte, stały w kopkach na polach, dosychały na polach, później były zwożone do sąsieków, tam były składowane, dosychały dalej. Trzeba było to, rolnik wymucił tyle, ile potrzeba, zawiózł do młyna to ziarno, przerobił na mąkę, a dzisiaj ma rolnik 200 hektarów pszenicy, od razu w ciągu kilku dni skombajnować, ale to zboże musi być wysuszone, albo rzepak musi być wysuszony, albo gryka musi być wysuszona, żeby się nadawała do zbioru maszynowego, żeby miała niski poziom wilgoci, bo im bardziej nasiona są wysuszone, tym mają wyższą stawkę przy płaceniu za kwintal, za tonę i tak dalej. No więc się po prostu stosuje desykację, czyli opryski. I te rośliny zasychają. Momentalnie tracą wodę. I jest wszystko ładnie, jest prosto. Skombajnowane szybko po dorywki, szybko. A więc mamy fast food, fast sex, fast fun, szybka zabawa. I mamy fast, jakby to określić po angielsku, jakby to było fast, szybkie
zabiegi agrotechniczne. I co z tego? A o co chodzi z jakością naszego życia? Jesteśmy po prostu traktowani, słuchajcie, jak hodowlane bydło na planecie. Dać papu, szybko, 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 dalej, dalej produkcja, ale po co? No trzeba byłoby się w końcu zastanowić, po co w ogóle my żyjemy. Jedynie, żeby szybko przeżyć życie, żeby chłonąć jakieś, jak najwięcej pojechać gdzieś za granicą, obejrzeć, naoglądać się tych przepięknych krajobrazów i tak dalej, i tak dalej. Mieć jak najwięcej przeżyć tego typu, bo życie się skończy. No właśnie, skończy się. I co z twojego oglądania? Człowieku, ja mówię generalnie o ludziach, mówię człowieku, do każdego z nas mówię co do siebie. A więc widzicie, tak trochę miało być o chemii, o wpływie i tak dalej, a kończymy tak troszeczkę filozoficznie. Gdzie myśmy jako ludzie zabrnęli, jako ludzkość? To jest przerażające. To jest przerażające. Ale żeby nie było tak straszliwie, posłuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że nakręcamy te audycje. Nie tylko ja to robię, robię wielu innych ludzi. Wzrasta nasza świadomość. Ale a więc jeżeli już wiemy, że coś jest złego, to możemy się przeciwstawić. Możemy żądać badań, możemy eliminować to wszystko, możemy oczyszczać organizm, bo wiemy, że w naszym organizmie te wszystkie świństwa chemiczne się kumulują. Więc trzeba stosować różne inne metody, inne ścieżki zapobiegania, oczyszczania itd., itd. Na każdym znajdzie się tarcza. A więc to jest ta dobra wiadomość, że rośnie nasza, kochani, świadomość. I oby jak najszybciej. Z tego względu jeszcze raz proszę was o linki, znaczy o dzielenie się linkami z innymi po prostu na social mediach. Proszę was o subskrypcję, o komentarze i tak dalej, i tak dalej. I do zobaczenia przy następnej okazji, przy następnej audycji. Cześć, trzymajcie się, papatki.